Witajcie! 27 lipca mieliśmy okazję podziwiać na niebie unikalne zaćmienie Księżyca. Co było w nim tak niezwykłego i co jeszcze można było zobaczyć tego dnia? O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Zaćmienie Księżyca powstaje, gdy nasz naturalny satelita znajdzie się w cieniu rzucanym przez Ziemię. Prosto. To z 27 lipca dodatkowo było bardzo długim zaćmieniem, ponieważ Księżyc przechodził praktycznie przez sam środek cienia rzucanego przez Ziemię. Jednak skąd wziął się jego przepiękny, czerwony kolor? Zacznijmy od tego, że to, co my uważamy za światło białe, to tak naprawdę zbiór wszystkich widzialnych długości fal. Obrazowo można to przedstawić przy użyciu pryzmatu, w którym różne długości fal załamują się pod różnymi kątami, co prowadzi do ich separacji. Przeciętny człowiek widzi fale w zakresie od 400 do 700 nanometrów. W próżni czy powietrzu 400 nanometrów odpowiada barwie fioletowej, a 700 nanometrów czerwonej. W przypadku, gdy światło białe rozchodzi się w jakimś przezroczystym ośrodku, którego molekuły bądź atomy mają rozmiary wielokrotnie mniejsze od długości fali światła, np. w powietrzu, dochodzi do rozpraszania fal, zwanego rozpraszaniem Rayleigha. Przy czym, tak jak w pryzmacie, fale o krótszych długościach, czyli światło niebieskie, rozpraszane jest silniej niż fale o długościach większych. Jeżeli światło przemierza niewielki odcinek w takim ośrodku, to statystycznie różnica pomiędzy rozpraszaniem światła czerwonego i niebieskiego jest niewielka. Jednak gdy światło rozchodzi się na duże odległości, to statystycznie bardziej zostanie rozproszone światło niebieskie niż czerwone. Stąd też bierze się niebieski kolor nieba, ponieważ barwa niebieska dociera do nas ze wszystkich możliwych kierunków. Możecie zapytać, czemu niebo nie jest fioletowe, skoro ta barwa rozpraszana jest silniej. Problem leży w tym, że bardzo słabo widzimy kolor fioletowy, lepiej zaś kolor niebieski. Gdy Księżyc jest nisko nad horyzontem, to światło od niego docierające musi przebyć w atmosferze bardzo długą drogę. Stąd statystycznie dociera do nas więcej barwy czerwonej niż niebieskiej. Ponadto silnie rozproszone światło niebieskie absorbowane jest przez powierzchnię Ziemi. Natomiast gdy Księżyc jest nad naszymi głowami, odległość, jaką musi przebyć światło w atmosferze, jest znacząco mniejsza. Podczas całkowitego zaćmienia jest jeszcze lepiej. Światło, które odbija się od Księżyca, również pochodzi ze światła rozproszonego w atmosferze. Słońce przecież nie oświetla wtedy Księżyca bezpośrednio. Droga, jaką musi przebyć światło w takim przypadku, jest jeszcze większa. No to już wiemy, skąd nasz satelita przybrał taką ładną barwę. Jednak nie był on jedynym bohaterem tamtej nocy. Gdy spojrzeliście nieco poniżej, mogliście dostrzec planetę Mars. Co było w tym niezwykłego? Ano dwie rzeczy. Po pierwsze, Mars znajdował się niemal idealnie po przeciwnej stronie niż Słońce, czyli w tak zwanej opozycji. To idealny moment do obserwowania planety. Ponadto znajdował się bardzo blisko swojego peryhelium, czyli był tego dnia niemal najbliżej Słońca, a co za tym idzie również bardzo blisko Ziemi. Dzięki temu jego rozmiary kątowe na niebie były większe niż zazwyczaj, czyli wydawał się po prostu większy. Połączenie tych dwóch zjawisk nazywamy wielką opozycją. A to już nieco większe zdjęcie Marsa. Widzieliście przelatującego ptaka? No to jeszcze raz, w zwolnionym tempie. Zapewniam was, że ten ptak nie leciał w kosmosie. I to nawet nie dlatego, że nie miałby czym oddychać, bo takimi drobiazgami naukowcy zazwyczaj się nie przejmują, a w szczególności fizycy. Po prostu ptaszyna miałaby tam poważny problem z lataniem, związany z brakiem jakiegokolwiek materialnego ośrodka. Przy braku powietrza czy innego gazu nie ma siły nośnej, jak i nie ma możliwości wytworzenia, w jego przypadku skrzydłami, różnicy ciśnień. Dobra, to teraz już nic nie mówię i pozostawiam was z pozostałymi zdjęciami tego przepięknego zjawiska. No i nie zapomnijcie zasubskrybować, udostępnić, polajkować. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.